A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza, jakby na pół godziny. I ujrzałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im 7 trąb. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych strasznych rekolekcji. Jak pewnie się zorientowaliście po ostatnich odcinkach, doszliśmy dzisiaj do 7. pieczęci. To jest taka rzecz owiana ogromną tajemnicą. Jak wiecie, było mnóstwo filmów, w tym bardzo słynnych, bergmanowskich, które nie mają absolutnie nic wspólnego z tą pieczęcią, ale takie się to wręcz zrobiło, takie ideologiczne, albo raczej takie nazwowe, pojęciowe coś, 7. pieczęć. Jak zobaczycie, to jest bardzo ciekawa sprawa, totalnie chyba inna niż przypuszczamy, aczkolwiek ją sobie też rozczytamy na kilka odcinków, bo oczywiście w ramach 7. pieczęci się bardzo dużo dzieje. Więc spróbujemy sobie jakoś tak sensownie na to popatrzeć, żeby rozczytać, o co chodzi w tej 7. pieczęci. Konie, od czego się zaczyna? Bardzo ważne jest, o tym już wspominałem Wam w różnych odcinkach, to, że to jest 7, czyli skończył się czas działania człowieka. Moi drodzy, pierwsze 6 pieczęci, tak jak Wam mówiłem, to były pewne jakby drogi, 6 dróg, którymi człowiek może dochodzić do Pana Boga. 6 sposobów radzenia sobie z tym, jak zostało człowieczeństwo, szczęście, raj zamknięte. Teraz mamy 7. 7 to znaczy właściwą Panu Bogu. 7. pieczęć, czyli ta, która jest jakby związana z 7. dniem stworzenia świata, czyli z takim czasem, który jest przeznaczony jakby już tylko na działania boskie. I właśnie dlatego, kochani, 7. pieczęć zaczyna się od ciszy. Napisane, że kiedy ma być otworzona 7. pieczęć, to w niebie zapadła cisza jakby na pół godziny. Oczywiście nie chodzi o 30 minut, tak? W tym jakby takim symbolicznym znaczeniu tego czasu chodzi o to, że to nie jest bardzo krótko, tak jak tam, że na chwileczkę zamknęli, tak? Minuta ciszy, nie. Tylko to była taka cisza, która trwała i trwała i trwała. Co to znaczy? Całe stworzenie, które do tej pory, jak zauważyliście w poprzednich pieczęciach, odzywało się, komentowało, hymny śpiewało i tak dalej, nagle zamyka się totalnie. Dlaczego? Dlatego, że wie, że to działanie, które teraz będzie, to jest działanie tylko i wyłącznie boskie i tego się słowami jakby wręcz nie da wyrazić. Taki tu tylko jeden poboczny wątek, ale bardzo piękny wątek. W tradycji żydowskiej jest takie przekonanie, że Bóg zanim zaczął stwarzać świat, to przez pół godziny milczał. To jest w ogóle ciekawa intuicja, bo przecież wcześniej było tylko milczenie, a to znaczy, że nie było. To znaczy, że Bóg wcześniej był jednak jakoś taki aktywny, no nie chcę powiedzieć głosowo, ale przeszedł ze stanu pewnej aktywności, którą miał właściwą sobie tylko jako Bóg i przez pół godziny milczał, zanim rozpoczął stwarzanie świata. To jest taki bardzo piękny moment, że jakby Bóg, no nie chcę powiedzieć zastanawia się, jak to zrobić albo czy to robić, tylko Bóg jakby pokazuje tym milczeniem, radykalnie coś się zmieni i to będzie zupełnie nowa rzeczywistość. Muszę w to wejść jakby z takiego zerowego punktu. I właśnie dlatego tutaj, w tym momencie, w 7. pieczęci Bóg mówi, dobra, to tworzymy wszystko na nowo i dlatego jest ta cisza. Jakby to jest taki odnośnik, że Bóg będzie na nowo stwarzał cały świat. Jak to się będzie działo? Oczywiście to nie jest tylko ten fragment, który będziemy sobie dzisiaj rozważać, bo jak zauważycie, to tam się jeszcze ciągnie dalej, ale po tej ciszy nagle pojawia się 7 aniołów, jak mówi Pismo, stojących przed Panem. To oczywiście nie chodzi o obraz fizyczny, tak, że jest gdzieś tam Pan Bóg i anioł stoi przed nim, tylko stojący przed, to znaczy mający z nim nieustanny kontakt, będący z nim w nieustannym kontakcie wzrokowym, czyli wszystko, co robi ten anioł, wszystko, co będzie mówił ten anioł, wszystkie rzeczy, które wyjdą jako jego czyny, są absolutnie uzgodnione z Panem Bogiem. To już Wam wcześniej mówiłem, Pan Bóg się nie wypowiada w Apokalipsie. On jest na tyle dla nas niepojęty, że nie mamy bezpośrednio jego działania, tylko posługuje się właśnie zawsze kimś. I tych 7 aniołów, czyli znowu pełnia, mamy 7 Bożego działania, wszystko się wykona. Jak się okazuje, ma 7 trąb i będą trąbić. Co to znaczy? Kochani, to nie są żadne trąby wojenne, to nie jest żadne, tak jak to często się czyta w Apokalipsie, takie wezwanie do walki i tak dalej. Nie. Trąba oznacza głoszenie prawdy.
Ten trębacz to było zazwyczaj jakby ktoś, kto poprzedzał gościa, który odczytywał na przykład różne wyroki, który odczytywał postanowienia rządu. Czyli ta trąba miała taki symbol, taki znak. Skoro trąbimy, to zaraz będzie ogłoszona jakaś prawda. Więc kochani, będzie teraz 7 trąb, czyli będzie 7 objawień jakiejś prawdy. Jakiej? Otóż okaże się, że Bóg pokaże całą pełnię tego, czym jest zło, co to jest zło, jak działa zło, jak funkcjonuje w świecie. Co to jest za intuicja? To jest intuicja, że do tej pory my w naszym świecie nie widzimy do końca, czym tak naprawdę jest zło. Mamy tylko jego ślady, mamy tylko jego różne sposoby działania, ale nie widzimy pełni tego zła. Dlaczego tak jest? Bo zły wie, że gdyby nam się w pełni pokazał, to byśmy natychmiast od niego uciekli. Że my idziemy w zło tylko i wyłącznie dlatego, że ono nas trochę oszukuje, że ono pokazuje: nie jestem takie złe, mam też dobre rzeczy do zaproponowania. No moi drodzy, każdy z nas jak włazi w jakieś zło, to nie włazi dlatego, że sobie myśli: o, będę robił ochyctwa. Nie. Tylko każdy wchodzi z obu, sobie myśli: tam jest coś fajnego, jakaś przyjemność, będę coś miał, będzie coś dobre, będę miał więcej. Jest jakieś dobro ukryte. I na czym polega 7. pieczęć, czyli wreszcie, że tak powiem, skończenie zła? Ano polega przede wszystkim na tym, że Bóg mówi: ogłoszę wam teraz 7 razy, czyli na wszystkie sposoby świata, całą prawdę o złu. Na tym polegają ci trębacze. Moi kochani, w tym naszym pierwszym zetknięciu się z tymi trąbami z 7. pieczęci, dzisiaj zrobimy sobie te 4, ale w ogóle nie o nich. Możecie sobie je sami przeczytać, albo je słyszeliście na początku tego odcinka, dlatego że one są dosyć tak pobieżnie i szybko opisane w Apokalipsie, bo to nie one są głównym motywem tego fragmentu. Dlatego że to już też pewnie zauważyliście w poprzednich odcinkach, zawsze te wszystkie 7 są podzielone na 4 pierwsze, tak jak było 4 jeźdźców, i potem na 3 kolejne. I te 3 kolejne zawsze są dosyć szczegółowo omówione, bo one są jakby najważniejsze. O co chodzi w tych 4 pierwszych? Jak zauważycie, one opowiadają o takim posuwającym się zniszczeniu świata w różnych jakby aspektach. W takim sensie, że ginie przyroda na różnych swoich poziomach. Coś się dzieje z wodami w świecie, coś się dzieje z trawą zieloną, coś się dzieje tam, nie wiem, ze słońcem. Jakby cały taki ekosystem, w którym funkcjonujemy, zaczyna się bardzo poważnie psuć. Tutaj to jeszcze nie jest dewastacja totalna. Zobaczycie, jak przyjdą plagi, to będzie w następnych tam rozdziałach, tam ziemia zostanie totalnie zniszczona. Tutaj jeszcze nie. Zazwyczaj się pojawia motyw 1/3. To nie chodzi o to, że 1/3 trawy zielonej została popsuta, albo 1/3 wody, w sensie takim dosłownym. Tylko 1/3 oznacza duża część, ale nie całość. Już taka znaczna, że widać to postępujące zniszczenie, ale jeszcze nie wszystko. I kochani, te pierwsze 4 trąby, one są po prostu ogłaszaniem tego, że zło w tym świecie dotyczy nie tylko ducha, o tym będzie w następnych trąbach, ale zło w tym świecie też niszczy po prostu cały ten świat. Ale co jest, kochani, najważniejsze? I wiem, że te wszystkie niby długie wstępy, które już tak długo trwają, prowadzą do tego, co jest najważniejsze. Mianowicie, możliwe zauważyliście w tym rozdziale, że zanim będą te wszystkie trąbienia, zanim ci wszyscy aniołowie, to jest jedno wydarzenie, które można tak dosyć pominąć, no bo przecież te trąby są takie ciekawe i to zniszczenie i te kataklizmy. Nie. Jest wcześniej jedno arcyciekawe wydarzenie. Otóż zanim to się stanie, to napisane, że jakiś anioł się znalazł, taki, który tam obsługuje te ołtarze, gdzie są tam te różne dymy i kadzidła, który zebrał jakiś żar z tego ołtarza, ktoś miał prawdopodobnie jakąś taką szuflę, tak sobie to tam wyobrażają, wziął tego żaru z tego ołtarza i rozsypał na ziemię. I dopiero od tego rozsypania, tym żarem, zaczynają się te trąby. I kochani, na tym trzeba się skupić. Dlaczego? Co to jest ten żar? Co się dzieje na tym ołtarzu? Może pamiętacie, bo to jest bodajże chyba z 4 albo z 5 rozdziału, to było już tam kilka ładnych odcinków temu. Na tym ołtarzu są zebrane wszystkie modlitwy świętych, wszystkie wołania, uwielbienia, błagania, prośby, narzekania, wszystko, co pochodzi od świętych. Tylko co to znaczy od świętych? Moi drodzy, może wiecie, że w Piśmie Świętym słowo święty, kiedy na przykład święty Paweł pisze do chrześcijan, to nie jest używane na tych świętych, o których my myślimy, tak? Czyli ci tam kanonizowani, tacy wyniesieni na ołtarze. Nie. Tylko Paweł, jak pisze do kościoła, na przykład, nie wiem, tam w Koryncie czy do Galatów, to pisze: pozdrówcie wszystkich świętych w kościele. I nie chodziło o to, że Paweł mówi: pozdrówcie wszystkie figury w kościele i wszystkie obrazy. Nie. Tylko cała społeczność, po prostu wszyscy chrześcijanie byli nazywani świętymi. Dlatego, że skoro przyjęli Pana Jezusa, Jego łaskę, to są święci. Więc tutaj nie chodzi tylko o modlitwy ludzi wybitnie świętych, wiecie, takich nadzwyczajnych.
Tylko jest mowa o tym, że na tym ołtarzu są zebrane wszystkie modlitwy, wszystkie błagania, wszystkie narzekania, wszystkie jęki, wszystkie krzyki do Boga, wszystkie uwielbienia, wszystkie chwały, dziękczynienia, czyli wszystko ze wszystkich chrześcijan z całego świata. I co się okazuje? Moi drodzy, ostateczne rozprawienie się Boga ze złem w tym świecie rozpoczyna się od naszej modlitwy i od tego, że ta modlitwa dotarła do nieba i ona spuściła na ten świat ten żar, czyli będzie wypalać zło. Co to znaczy? Kochani, z tego płynie jeden bardzo ważny wniosek. Ta nasza modlitwa naprawdę ma sens. Czemu? Wielu ludzi mi nieustannie zadaje takie pytanie i też w kółko się z tym spotykam. Czy to warto się modlić? Przecież niektóre te prośby wysłuchane, niektóre niewysłuchane. Czy Pan Bóg może zmienić swoją wolę? W ogóle, Ojcze, na czym polega to złożenie wolnej woli i modlitwy? Czy Pan Bóg, jak coś raz postanowił, to może to zmienić? Uwaga, kochani, na te wszystkie pytania nie znam odpowiedzi. Naprawdę, nie wiem. Czasem w Biblii czytam, że Pan Bóg coś postanowił, a potem poprosił ludzi, żeby się modlili i to postanowienie zmienił. Czyli de facto postanowił, potem zmienił, ale skoro sam prosił, to pewnie już z góry wiedział, że to zmieni. Nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi. Naprawdę, to jest za skomplikowane. Z drugiej strony wiem, że Pan Bóg jest niezmienny i nie może w nim być żadnej zmiany, więc jakiekolwiek proszenie Go, żeby coś zmienić, jest bez sensu. Ale z drugiej strony zmienia. I uwaga, nie wiem, i nie to mnie interesuje w tym odcinku, interesuje mnie coś innego. Ten fragment mówi, że ostateczne wygranie ze złem, to, że Bóg ruszy w 7. pieczęć, w sensie rozerwie tą ostateczną pieczęć zła, jest związane z tym, że my się modlimy. Tak mówi ten fragment. Że wtedy, kiedy się wreszcie skumulują te wszystkie modlitwy, wszystkie te krzyki, wszystkie te jęki, Bóg je wszystkie zbiera, Bóg o żadnej nie zapomina, tylko każdą kładzie na ołtarz, to w pewnym momencie tego się nazbiera tyle żaru, że Pan Bóg powie, dobra, kończymy ten interes. Tyle już mamy tego wszystkiego zebranego, tych modlitw, tego całego wołania tego świata, że zbieramy to i anioł, weź to rozrzuć ten żar po ziemi. I kochani, to jest dla mnie najważniejszy argument, że trzeba się modlić, w sensie trzeba prosić. Nawet jeśli nie do końca rozumiemy, jak to działa, czy ten Pan Bóg zmienia, nie zmienia, tak słucha, nie wiem w ogóle, to jest za trudne dla mnie. Ale jedno wiem, wszystkie te modlitwy docierają na Jego ołtarz i wszystkie te modlitwy wrócą na ziemię, żeby zniszczyć całe zło w tym świecie. Dla mnie jest w ogóle jakaś mega wiadomość. I kochani, w 7. pieczęci, wbrew pozorom, nie chodzi wcale o wielkie zjawiska, wielkie wydarzenia, wielkie trąby, aniołów, to wszystko będzie, zobaczycie. Ale przede wszystkim chodzi o to, że Twoja modlitwa w 7. trąbie idzie do nieba i to właśnie ona powoduje definitywne, ostateczne wygranie ze złem. Czy może być lepsza perspektywa? No to się módlmy. Piętnaście. 15. Dobrze, nie będą długie te odcinki, nie? Zresztą już nie ma wyboru, bo już tyle było tych długich, że... Ty, a jest No. kmina niezła. Nie wiem, widziałeś trailer Piratów z Karaibów, takich tych nowych, że... Właśnie nie widziałem, kurczę, no. A co? No, że umarli ludzie nie opowiadają bajek. Taki chyba jest tytuł. Tak? No. Dead Men Tell No Tales, czy jakoś tak. Naprawdę? O. I kmina jest taka, że użyli piosenki Johnnego Casha. No, Ain't no grave can hold my body down. no. I zarobi się to tam pasuje, tak to skomponowane jakoś jest Tak? dobrze. I ta piosenka mnie zainteresowała w ogóle. Czy ona jest No. jakby katolicka, Taka, czy nie za bardzo? No tak, no. I co, jest czy nie jest? I kurka, nie wiem. Czytałem ten tekst, on tam coś o Jezusie śpiewa, że Jezus się z nim może spotkać gdzie chce, że jak zaczyna się hardkorowo, bo jak usłyszę dźwięk trąby, No. no to wylezę z ziemi i żaden grób nie będzie w stanie mnie utrzymać. No bo to prawda. I on to śpiewa, no to... Fajnie. Basiu! Chodź. Właśnie nie skończyliśmy, to się cały ciągle nagrywa i będziesz na końcówce, Basiu. W taki... No nie, to prawda, nie, naprawdę, nie, to prawda. To, tak rozumiesz pączka? Więc ja wam pokazać, poprosiłem Basię, żeby przyniosła pączka i Basia przyniosła słonecznik z rodzynkami i z tym, jak się nazywa? Z żurawinami i migdały. To jest pączek w wersji Basi. Jak widzicie, Marcin będzie prawdopodobnie zdrowy bardzo, ale nieszczęśliwy. A jemu z taką pianą zrobiłaś, a mnie nie. No tak, miało być Ej. po prostu z mlekiem zwykłym. Jonio ma tak fajnie? No mój mąż to ma. Mój mąż to ma. Dzięki. Dziękujemy Ci, Basiu. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. To była Basia, pozdrawiamy. Dzięki. No, pączka przyniosła, no ty. Co za dziewczyna. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzisiaj było bardzo długo, ale to chyba dobrze. Z Bogiem, pa!